Dzień dobry, Anna Dąbrowska, Dom Maklerski Dealbroker. Witam serdecznie na krótkim spotkaniu, mam nadzieję, że bardzo praktycznym i pożytecznym dla Państwa, na temat pod tytułem Prosty sposób na giełdę tylko i nie tylko dla początkujących, bo sądzę, że inwestorzy, którzy już jakiś czas inwestują i mają styczność z inwestowaniem na giełdę, także będą mogli coś wynieść dla siebie. Także zapraszam serdecznie. Zawsze klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Początkujący inwestor. Początkujący inwestor, który dopiero ma pomysł, ok, zacznę inwestować na giełdę, stoi przed kilkoma wyzwaniami. Jednym z nich jest po prostu nie wie jak, tak, fizycznie, tak, czy oddać kapitał w zarządzanie, jeśli samemu, to jakie akcje kupić, jak się do tego w ogóle zabrać, tak, jakieś może fundusze, czyli jest to świat nowy i trzeba go poznać, żeby wybrać coś najbardziej odpowiedniego. I później dochodzi strach. Giełda od razu budzi emocje, czyli giełda przyjmuje się i pewnie słusznie, normalnie na pierwsze słowo giełda. Na giełdzie można stracić, na giełdzie można zarobić, tak? Jest ta zmienność, jest to ryzyko, czyli generuje emocje. A jeśli emocje, to bardzo często jest strach. Jakby my jako ludzie jesteśmy tak wyposażeni przez naturę, że bardzo się koncentrujemy na tym, co możemy stracić, na strachu, tak? Więc to jakby wychodzi dla nas na pierwszy plan, na tym się skupiamy. Skupiamy się na tych ostatnich korektach, na krachach i potencjalnie na tych, które mogą być niedługo, za chwilę, za rok, tak? Także staramy się oszacować ryzyko i odpowiednio do niego podchodzić. I oczywiście jest to bardzo, bardzo normalne. Spójrzmy, ostatnie większe spadki dla SP500. SP500, przedstawię za chwilkę bliżej, czym jest SP500. Generalnie jest to indeks amerykańskich akcji, czyli jest to średnia, benchmark, czyli w bardzo plastyczny sposób pokazuje, jak się zachowuje giełda amerykańska jako całość, tak? Czyli widzimy tutaj na przykład spadek z 2008 roku i dla giełdy, dla właśnie indeksu wyniósł on 54%, jak widać tutaj na wykresie, czyli giełda jako średnia spadła aż 54% w dość krótkim czasie. Czyli to był największy taki krach, 2008 rok. Później 2020, czyli musieliśmy długo czekać, 2020, wtedy to przyszła pandemia COVID i spowodowała bardzo szybkie spadki, kiedy to wszystkie akcje gdzieś tam zanotowały praktycznie spadki, a średnio indeks stracił 35% i ostatnia korekta 2022, czyli bardzo, bardzo niedawno, na skutek podwyższania stóp procentowych, walki z inflacją, mieliśmy korektę szerokiego rynku, która wyniosła 27%. Czyli to przykuwa uwagę inwestorów. Ten strach, tak? Skoro mogło tak być, czy nie będzie tak za chwilkę, jak rozpocznę swoje inwestycje. I im bardziej zaczynamy się interesować inwestycjami, to też media dają nam informacje, a generalnie media zawsze skupiają się przede wszystkim na bieżących informacjach, na tym, co się dzieje absolutnie w tym momencie i skupiają się też na rzeczach, ryzykach, potencjalnych zagrożeniach, rzeczach krótkoterminowych i bardzo często też przebija strach, tak? Czyli na tym się skupiamy i na tym skupiają się media, czyli tutaj w ostatnich czasie mieliśmy wysoką inflację, podwyższanie stóp procentowych, korekta, teraz na skutek tego wszystkiego zbliżająca się recesja, jaka ona będzie, czy twarde lądowanie, czy miękkie lądowanie, kiedy kolejny kryzys, wiecznie gdzieś tam uwagę mediów skupiają się właśnie na tym, a to nie sprzyja też inwestorowi, żeby nabrał jakiegoś spokoju, tak? Czyli tylko podsyca ten naturalny strach, który jest w nas, tak? Natomiast jeśli spojrzymy sobie na historię, jak wygląda, tutaj jest inwestycja pokazana za bardzo długi czas, od 2070 roku,
Hipotetycznie $1000, tylko jedna inwestycja, jednorazowa, nie dokładanie, nie uśrednianie, nic z tych rzeczy. $1000 zainwestowane w 1970 roku w giełdę jako całość, czyli właśnie w indeks S&P 500 dałby teraz kwotę astronomiczną 191 000. Czyli to jest sam ten jeden wykres powinien raczej spowodować no jakby aha moment, tak? To jest niesamowite, że tak jest w stanie kapitał pracować na przestrzeni czasu. Na przestrzeni czasu, który nie brakowało zmienności i nie brakowało kłopotów na świecie. Wojen, szeregu kryzysów. Jeśli chodzi o takie większe spadki na giełdzie, to mieliśmy pęknięcie bańki z 2000 roku internetowej, gdzie były ogromne spadki, później korekta, znowu spadki 2008 rok, czyli tutaj przez długi czas nic się nie działo, jeśli chodzi o prawie dekadę. Natomiast summa summarum, długi termin, jak piękne wyniki można byłoby osiągnąć, gdyby po prostu zostawić inwestycje, zainwestować pasywnie i jakby tego nie dotykać. Czyli historia pokazuje, że długoterminowe inwestowanie dało do tej pory doskonałe rezultaty, tak? Zawsze się mówi, dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Okej, ale też na czymś trzeba się oprzeć, tak? Jeśli taka jest prawidłowość, to raczej nie trzeba szukać, że od jutra wszystko się zmieni, tylko większe prawdopodobieństwo jest takie, iż ta tendencja, ta właściwość będzie trwać dalej. Oczywiście ze zmiennością. Nie mamy gwarancji, że jeśli teraz zainwestujemy, nie będziemy mieli kolejnych spadków i kolejnej stagnacji. Musimy przyjąć, jakby zaakceptować, iż takie ryzyko faktycznie jest. Ono jest bardzo realne, iż będziemy mieli kolejne kryzysy, będziemy mieli kolejne korekty, a nawet krachy. Tego nie da się ominąć, ale równocześnie nie da się przewidzieć. A jeśli będziemy pozostawiać poza rynkiem, nasze pieniądze nie będą zainwestowane w akcje, będą pozostawały zainwestowane potencjalnie bardziej bezpieczne aktywa lub w ogóle na jakichś lokatach czy w bankach, to będziemy się po prostu pozbawiać możliwości, aby nasze pieniądze zarobiły w długim terminie, po korektach, po tym wszystkim, jakby dajmy naszym pieniądzom szansę w ogóle zarobić, tak? Szansę, żeby na nas pracowały. A to, że jest ryzyko, ono jest. I próbując ucieknąć od tego ryzyka, to jest ułuda. Nie uciekniemy, nie da się przewidzieć kolejnych kryzysów, a poza tym, jeśli jesteście Państwo początkującym inwestorem, to próba nakładania na to, ok, jestem początkujący i równocześnie chcę od razu przewidzieć kolejne korekty i krachy, to jest po prostu iluzja, nie do zrealizowania. Nawet największym zarządzającym kapitałem nie są w stanie przewidzieć, po prostu nie są wróżką. Jest tyle zmiennych na świecie, nie da się wszystkich klocków poukładać, żeby przewidzieć, jaki będzie dokładnie wynik. To się da mniej więcej przewidzieć z największą precyzją, jeśli chodzi o najmniejszy okres czasowy, czyli na przykład na kilka godzin albo kilka dni, jakieś tutaj momentum na kilka tygodni, ale to też są już zainwestowanie traderzy, którzy skalpują, tradują i jest to już spekulacja, także tutaj jest bardzo ryzykowne i powiedziałabym niebezpieczne, błędne nakładanie na świat inwestycji spekulacji, tak? To są dwie różne rzeczy. Także inwestycja to jest inwestuję w dany rynek, bo wierzę, że rokuje wzrost. Inwestuję w dane akcje, bo też wierzę, że będzie firma bardzo dobrze prosperować na kolejne lata. To jest po prostu inwestycja, kup, trzymaj, tak? I mimo, że wydaje się to prozaicznie proste podejście, no przecież nie może być tak prosto, okazuje się, że bardzo często w ogóle w świecie, w życiu te najprostsze podejścia są czasami najwłaściwszymi, najtrafniejszymi. Także czasami my komplikujemy rzeczy, które mogą być po prostu proste, tak? Później też możemy dokładać kolejne elementy. Jeśli już zrobimy jeden
krok, ok, inwestujemy w prosty sposób, nabierzemy troszkę z czasem więcej doświadczenia, więcej wiedzy, będziemy mogli dokładać kolejne klocki do naszego portfela. Nic nie szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy rozwijali się jako inwestorzy, rozwijali nasz portfel i nasze strategie. Jeszcze tak, skąd te wzrosty? Skąd tak duże wzrosty? Proszę zauważyć, no raz, że jest rozwój, jest stały rozwój na świecie, pojawiają się nowe technologie, ekonomia rośnie, produkt krajowy bruku z roku na rok kraju rośnie, także świat się wiecznie rozwija i idziemy do przodu. To jest jeden powód. Drugi powód jest bardziej prozaiczny, to jest to, iż po prostu waluta, nasze te pieniądze, tak, czy to złotówki, czy euro, czy dolary, są coraz mniej warte z czasem, tak? Czyli tutaj mamy wykres, to jest naprawdę mega wykres, polecam uwadze każdemu. Jest to bilans Banku Centralnego Amerykańskiego, bilans Fedu. I gdy Fed drukuje pieniądze, to wydrukuje nowe pieniądze, to ten dodruk pozbawi siły nabywczej wszystkich dolarów do tej pory wyemitowanych, tak? Jakby siła nabywcza jest kradziona z wszystkich dolarów do tej pory wygenerowanych, nie da się inaczej, tak? Czyli jest to jakby cały czas rozcieńczanie tej samej kawy, tak? Ona jest coraz mniej mocna i te dolary coraz mniej mogą dla nas kupić. I doskonale o tym wiemy, dlatego rosną ceny mieszkań, ceny nieruchomości, bo wiecznie te ceny nam odjeżdżają. Po prostu pieniądz warty jest coraz mniej i dlatego też akcje warte są coraz więcej, nieruchomości warte są coraz więcej. I proszę zobaczyć, tutaj jest wykres, ledwo od 2007 roku bilans Fedu wynosił 870 milionów dolarów. W tym momencie mniej więcej, tak, 2024, przyjmiemy, że to jest 8 trylionów. Czyli mamy wzrost razy 10x, tak? Czyli to jest 1000%. Jakie aktywa tak naprawdę były w stanie zagwarantować nam pokrycie utraty siły nabywczej? Tak naprawdę to nawet nie S&P 500. Najlepiej do tej pory było w stanie pokryć utratę siły nabywczej na skutek inflacji dla dolarów był indeks akcji technologicznych, Nasdaq. Czyli tutaj akcje, które były skupione bardzo mocno na akcjach technologicznych, były w stanie pokryć po prostu utratę siły nabywczej dolarów, mierzoną właśnie tutaj bilansem Fedu, czyli tutaj jest lustrzane odbicie. Wiedząc to, widzimy, iż praktycznie przyjmijmy, że inwestor posiadałby zainwestowane aktywa w całości właśnie w akcje technologiczne, w indeks Nasdaq, można to robić za pomocą ETF-ów, za chwilę powiem to bliżej, czyli bez dźwigni kupilibyśmy w 2007 roku ETF na Nasdaq, pięknie byśmy zarobili razy 10, fakt, ale tak naprawdę nie bylibyśmy bogatsi, można powiedzieć, bo siła nabywcza byłaby taka sama, nie kupilibyśmy większego domu. Ten dom, który mogliśmy kupić w 2007 roku, taki sam możemy kupić teraz. Byśmy mogli kupić teraz. Czyli jakby inwestowanie pozwala nam, w wyraźny sposób widzimy, iż pozwala nam zachować siłę nabywczą naszego kapitału i dlatego jest tak ważne, abyśmy inwestowali. Nie myśleli za dużo, nie kombinowali, bo to jest spekulacja, to jest coś ryzykownego, może wyjść, może nie wyjść, poza tym trzeba mieć kupę doświadczenia, lat za sobą, wiedzy i na cały etat się tym zająć, żeby to w ogóle miało szansę nam wyjść. Także daleka droga i po co, skoro można w bardzo prosty sposób, dzięki nowoczesnym instrumentom, za chwilę to pokażę jasno, można inwestować w bardzo prosty sposób, pasywnie, kupując ETF-y i tym samym uczestniczymy w rynku jako całości, który, proszę zobaczyć, jak ma fantastyczne wyniki. To sprowadza nas także tutaj chciałam podkreślić fakt, iż
mamy dwa kapitały w tym momencie. Kapitał pieniędzy, czyli mamy siłę nabywczą, mamy pieniądze, które chcemy zainwestować, ale przed sobą mamy też czas, perspektywę czasu. Możemy zainwestować pieniądze z myślą 5 lat, 10 lat, dajmy sobie nawet więcej, 20 lat inwestuję. Taki mam horyzont czasowy. Więc żeby zainwestować pieniądze, to one muszą być zainwestowane. Nie, że kupimy, zamkniemy, wyjdziemy. Nie. Jakby to pokazałam na tym wykresie, ile dało zarobić $1000 od 2070 roku. To właśnie ta inwestycja była cały czas na rynku. Tak? To nie było kupowanie, wchodzenie, bo to może się wydawać atrakcyjne, natomiast w praktyce wcale takie nie jest. Czym jest SP500? Czyli tutaj wspomniany przeze mnie indeks SP500. SP500 jest niczym innym jak średnią z 500 największych korporacji notowanych na giełdzie amerykańskiej. Okay? Czyli jest to wszystkie akcje, 500 akcji bierzemy, wszystkie ich ceny, dzielimy przez 500 i mamy indeks. I teraz jeśli indeks rośnie, to generalnie większość akcji rośnie, jeśli indeks spada, większość akcji spada. Warto dodać, że indeks SP500 jest największą wagę, posiadają akcje, które są największe, czyli tutaj największe korporacje stanowią największą wagę, największy udział mają w indeksie największe firmy, największe korporacje. Czyli w bardzo prosty sposób widzimy, co się dzieje z amerykańską gospodarką za pomocą tego, co się dzieje z SP500. SP500 jest także benchmarkiem. To jest ważne bardzo, abyśmy o tym pamiętali, bo inwestorzy giełdowi właśnie wykorzystują SP500 jako benchmark, czyli mierzą swoje inwestycje. Czy dana inwestycja, czy dana strategia, przyjmiemy, że inwestor ma jakąś strategię bardzo skomplikowaną. OK, po roku, po 2, po 3, po 5, po 10 ocenia, czy ta w ogóle strategia ma sens, czy nie prościej by było po prostu kupić indeks, tak? Kupić benchmark. To przyniósł lepsze rezultaty, czy skomplikowana strategia, czy po prostu benchmark. Czyli porównuje się skuteczność inwestycji. Czy jest w stanie pobić dana strategia indeks, czy jest w stanie pobić średnią, czy nie jest w stanie pobić średnią. Bo wyniki SP500, wyniki indeksu są wynikami, można powiedzieć, średnimi. Tak? Jest to średni wynik giełdy. I dlatego uważam, iż początkujący inwestorzy powinni odnaleźć w sobie na tyle skromności i pokory, aby przyjąć wyniki średnie jako wyjściowe, całkiem fajne wyniki. Tak? Jeśli ja zaczynam i mam średnie wyniki, to jest całkiem dobrze. Tak? Troszkę naiwnie jest zaczynać z myślą, OK, to ja pobiję wyniki giełdy, będę lepszy niż większość, tak? Bo pobicie wyników giełdy jako średniej jest wyczynem olbrzymim. Szczególnie systematycznie, tak? Z roku na rok, jeśli ktoś pobija wyniki giełdy, chylimy kapelusz, tak? Naprawdę udaje się to nielicznym zarządzającym aktywami. Także początkujący inwestorzy powinni jakby najbardziej przyjąć wyniki średnie jako bardzo fajne. W końcu to są nasze pieniądze, powinniśmy być na tyle odpowiedzialni, aby starać się zainwestować je w sposób odpowiedzialny, tak? Czyli tak, żeby one dla nas pracowały. Tą frajdę, tą chęć, bo to jest, tak? Jakby to się połyka bakcyla giełdy, chce się przywidzieć, tu, tego, wyniki. Wszystko ma swoje miejsce. Można też się bawić tym, może z mniejszym procentem swoich pieniędzy, ale skłaniałabym Państwa do refleksji na tym, czy nie warto by było większą część swojej inwestycji zainwestować pasywnie w benchmark. To nie musi być SP500. Zaraz pokażę inne benchmarki. To może być indeks jeszcze szerszy, na świat, na Europę, na rynki rozwinięte. Tak? Można różne indeksy sobie wyszukiwać. Natomiast zobaczmy. Warren Buffett i jego słynny Berkshire Hathaway nie pobije ostatnio
indeksu, nie pobija średniej. Kiedyś jakoś mu to lepiej wychodziło, w ostatnich latach niekoniecznie, czyli mierzenie za 10 ostatnich lat, średnioroczny wzrost w ciągu ostatnich lat Warrena Buffetta wynosi 12%, natomiast w benchmarku SP 500 12,2%, czyli ciut SP 500 benchmark pobił Warrena Buffetta. Bardzo nieznacznie, można o tym zapomnieć. Ale z ostatnich tutaj 5 lat już różnica jest większa. Warren Buffett zyskał 13,4%, indeks zyskał 16,4%. I co też jest ciekawostką, Warren Buffett ma już swoje lata i przeczytałam taką informację w internecie, iż poleca swojej żonie, że po swojej śmierci, żeby ona zainwestowała wszystkie pieniądze w benchmark, tak? Po prostu średnie wyniki są całkiem fajne i nie ma co kombinować, tak mówi Warren Buffett. Jakie akcje wchodzą w skład indeksu SP 500? Tutaj mamy widok ze strony emitenta ETF-u na SP 500, który właśnie naśladuje wyniki indeksu. I tak jak mówiłam, największe korporacje amerykańskie stanowią o największej kapitalizacji, stanowią największą wagę w indeksie. I tak na pierwszym miejscu 7% mamy Microsoft, później mamy Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Berkshires, proszę bardzo, Warren Buffett, Broadcom, Tesla. Czyli mamy różne wagi największych korporacji amerykańskich. Czyli jeśli byśmy kupili instrument, który będzie odzorowywał wyniki giełdy jako takiej, średnie wyniki giełdy, takie akcje byśmy mieli w swoim portfelu, tak? SP 500 indeks, jako iż posiada 500 spółek, jest także zdywersyfikowany na przestrzeni wielu sektorów. Czyli kupując jeden instrument, który odzwierciedla wyniki SP 500, mamy automatycznie zdywersyfikowaną inwestycję. Nie dość, że na 500 firm, to raz. Dwa, że na ogrom sektorów. W największej wadze jest technologia, dlatego że to technologia napędza rozwój i to ona pcha całą ekonomię. Później mamy tutaj dobra konsumpcyjne, komunikacja, rynek finansowy, opieka zdrowotna itd., itd. Czyli mamy dywersyfikację pomiędzy sektorami. I tutaj też chciałam dodać, iż aktualnie SP 500, akcje wschodzące w skład tego indeksu, posiadają także dywersyfikację geograficzną. Są to akcje amerykańskie, to fakt. Natomiast zasięg tych firm jest absolutnie globalny. Wszyscy znamy te marki, Microsoft, Apple, wszyscy używamy tych firm niezależnie gdzie na świecie jesteśmy. Czyli jest to także od razu inwestycja globalna, mimo że są to akcje amerykańskie. I teraz, jeszcze nie tak niedawno, w każdym razie kiedyś nie można było kupić indeksu. Jeśli po prostu indeks był, coś takiego stworzone jako benchmark, jako porównanie, natomiast nie było stworzonych instrumentów do tego, aby kupić indeks. W tym momencie od dawna można kupić indeks za pomocą funduszy ETF. Można, natomiast tak naprawdę mało osób o tym wie. Mało osób o tym wie, dlatego że tak naprawdę ETF-y są bardzo tanie i instytucjom finansowym nie za bardzo opłaca się reklamować. Istnieją fundusze inwestycyjne, natomiast one, nie ETF-y, i fundusze inwestycyjne, powiernicze, tak? I one generują olbrzymie prowizje. Na wejście, na wyjście, pobierają prowizje za zarządzanie, ponieważ te ETF-y próbują pobić rynek, czyli próbują osiągnąć lepsze wyniki niż indeks. Tak naprawdę bardzo niewielu się to udaje, a szczególnie systematycznie. I dlatego to dało początek stworzeniu funduszy ETF. Fundusz ETF jest to fundusz notowany na giełdzie, Exchange Traded Fund. My w Deep Broker mamy dostęp do ponad 2000 takich funduszy, więc jest z czego wybierać, naprawdę ogromny wybór. I taki ETF służy do pasywnego inwestowania. Emitent ETF-u nie ma za cel pobić wyniki indeksu. On ma skromne cele. Odzorować indeks,
Czyli jeśli jest to ETF na rynek, na indeks SP500, możemy mieć pewność, iż celem tego funduszu jest odzorowanie tego, jakie wyniki przynosi indeks SP500. Czyli mamy po prostu bardzo taką prosty sposób na inwestowanie. Okay? I zdywersyfikowany, tak? Czyli jest to jakaś ETF na indeks, jest to ETF na szereg akcji, czyli mamy zdywersyfikowaną inwestycję i są to z reguły bardzo, bardzo tanie ETF-y, pobierają bardzo małą prowizję za zarządzanie, z reguły jest to poniżej 1%, czasami jest tak nisko jak 0,1%, może być 0,2, 3, naprawdę są to nieduże koszty, bo też jakby emitent mówi, ja nie mam ambitnych celów, nie chcę pokonać indeksu, ja skromnie po prostu odzorowuję indeks, czyli skupują najczęściej akcje wchodzące w skład indeksu, tym samym kopiują wyniki. Jest to lustrzane odbicie. Czyli tutaj mówiłam, że tylko nie SP500, z powodzeniem można nabyć jeszcze bardziej zdywersyfikowaną inwestycję, czyli tutaj jest przykład ETF-u Vanguard o skrócie WT i tutaj mamy ETF-y, które są na ETF, który odzorowuje akcje z świata. Czyli zobaczmy, ten ETF inwestuje i tak w największej wadze, ogromną wagę ma w Ameryce, czyli 63% i tak będzie na rynku amerykańskim, mimo że jest to ETF na świat, ponieważ Ameryka wiedzie prym w gospodarce, tak? Korporacje są globalne i one mają zasięg globalny, czyli w dalszym ciągu od Ameryki nie uciekniemy, nawet jak będziemy inwestować w ETF na świat. Ale mamy już większą dywersyfikację. Czyli mamy równocześnie tutaj akcje z emerging markets, mamy tutaj akcje z Europy, z Azji, z Middle East, także jest większa dywersyfikacja, jeśli ktoś chce bardziej zdywersyfikowany portfel. Także są takie możliwości. Jeśli spojrzymy na wyniki z ostatnich 5 lat funduszy ETF, SPY jest to największy fundusz, który odzorowuje wyniki SP500, jest to ETF na SP500, niebieska linia. Za ostatnie 5 lat przyniósł zysk 94%, natomiast ETF Vanguarda na świat 61%. Czyli widzimy, iż Ameryka pokonała ETF na cały świat. Natomiast proszę zobaczyć, jak ogromna jest korelacja, tak? Czyli instrumenty giełdy są bardzo powiązane. To, co się dzieje na giełdzie amerykańskiej, echem odbije się na wszystkich rynkach. Też ostatnio wszystkie nasze problemy są globalne, tak? Żeby nie wspomnieć tutaj COVID czy wojny światowe. To wszystko odzorowuje na świat, nie na jeden kraj. Czyli widzimy tutaj olbrzymią korelację. Natomiast instrumenty możemy dobierać sobie w zależności od potrzeb. Skład indeksu SP500 na przestrzeni lat, czyli za ostatnie 30 lat. Chciałam Państwu zaprezentować, jeśli nabędziemy jakikolwiek ETF na jakiś indeks, czy światowy, czy choćby amerykański, nasza inwestycja sama się jakby zarządza, tak? Czyli skład akcji, które wchodzą w indeks, się ciągle zmienia. On się zmienia bardzo wolno, ale na przestrzeni 5-10 lat te zmiany będą. A jeśli zobaczymy właśnie tutaj za 30 lat, te zmiany są absolutnie ogromne. I nie musielibyśmy pozbywać się tutaj akcji Coca-Coli, czy akcji ExxonMobil, czy General Electric i nabywać inne akcje, bo inwestycja pasywna w taki ETF zrobi to sama za nas, bez kosztów. Nie musimy ponosić kosztów nabycia akcji, sprzedaży akcji, wiecznego rebalansowania. Po prostu kupując raz ETF, ta inwestycja jest dla nas zarządzana sama. Okay? Czyli 30 lat temu, w 1994 roku, największą wagę w indeksie, czyli tutaj też widzimy, gdzie był motorem ekonomii, jakie korporacje były największe, posiadały największą kapitalizację na rynku, był ExxonMobil. Później była Coca-Cola, tutaj Warren Buffett też chyba to były jego ulubione akcje. Walmart, czyli Merck,
czyli General Electric, czyli takie nazwy, IBM, Johnson Johnson, takie nazwy, takie marki, które nie wiodą teraz prymu, tak? One zostały zastąpione nowymi markami. Czy ja to przeskoczyłam? Czy było 10:30? A tak, przeskoczyłam. 10 lat temu. 10 lat temu zmiany są ogromne. W 2014 roku na pierwszym miejscu mamy Apple, ExxonMobil na drugim. Dalej znajduje się na drugim, całkiem silnie. Ale mamy też już dobrze wszystkim znane nazwy. Alphabet, Google, Microsoft, Berkshire. I w dalszym ciągu jeszcze takie te stare nazwy. 2014 rok. Proszę zobaczyć, jak wygląda skład indeksu S&P 500 dziś. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla. Ok? Czyli nasz ExxonMobil na 15 miejscu. Czyli najmniejszą wagę posiada. Dużo mniejszą wagę posiada. Największą wagę posiada Apple. Czyli widzimy, iż inwestycja sama się dostosowuje do tego, jak się zmienia świat. Zmienia się świat, firmy rosną, czyli tam, gdzie jest rozwój, jest większa kapitalizacja, nasze inwestycje będą też tam zainwestowane. Czyli istnieje bardzo prosty sposób na inwestowanie. ETF-y są stosunkowo nowym instrumentem, są naprawdę nieznane. Ktoś musi dobrze już się sam zacząć interesować, żeby w ogóle wiedzieć, co to jest ETF, a później jeszcze, żeby się do tego przegryźć, że to jest całkiem nie taka zła inwestycja, to też mija troszkę czasu. Także zapraszam Państwa, żeby Państwo przemyśleli to wszystko, oczywiście też sprawdzili, pomyśleli, zrobili swoje analizy, jak wygląda świat inwestycji i czy warto inwestować w ETF, czy warto inwestować pasywnie na przestrzeni czasu. Jeśli chodzi o wyniki indeksu S&P 500 na przestrzeni lat, to średnie wyniki wynoszą 10%, czyli średniorocznie 10%. Jakby całkiem nie tak źle. Ja sobie zawsze przypominam taką rozmowę z klientem BigBroker, który mówił, że on by bardzo chętnie zainwestował wszystkie swoje oszczędności, gdyby tylko miał taką inwestycję, gdyby ktoś mu dał taką strategię, która tylko zagwarantowałaby mu wynik większy od inflacji, to on by tam bez dwóch zdań całe swoje pieniądze dał. Ale słowo klucz, które jakby tutaj padło, które powiedziałam i które powiedział klient, zagwarantowało. Jakby klient chce tych gwarancji. Natomiast gwarancji nie ma. Na giełdzie nie ma gwarancji, na akcjach nie ma gwarancji. Natomiast kto daje gwarancje? Gwarancje dają lokaty. Lokata mówi, ok, tyle, będzie tyle procent. Ale z reguły to nie jest powyżej inflacji, tak? To nie pokrywa inflacji, czyli to nie jest coś, co inwestor chciałby zadowolić się. Natomiast strategia, która zagwarantowałaby wyniki większe niż inflacja, zagwarantowała wyniki 10%, nie ma. Nikt Państwu takich wyników nie zagwarantuje. Natomiast jeśli przyjmiemy, iż dotychczas tak było, takie wyniki były dotychczas, więc prawdopodobne jest to, że w przyszłości także będą, jeśli przyjmiemy prawdopodobieństwo jako swego rodzaju gwarancję, a przede wszystkim będziemy mieli w sobie gotowość na przyjęcie takiego ryzyka, na zaakceptowanie, no to jesteśmy już blisko. Dlaczego teraz? Aktualnie, proszę zobaczyć, to jest jakby temat na kolejny webinar, który pewnie zrobię, natomiast nie jest on na dzisiaj. Natomiast tempo zmian na świecie tylko przyspiesza, także zmiany są coraz szybsze. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o szybkość. Zmiany zachodzą coraz szybciej. Rozwój jest wykładniczy i aktualnie bardzo wiele sektorów nakłada się na Ciebie. W głównej mierze chodzi też tutaj o sztuczną inteligencję. Rozwój sztucznej inteligencji pozwoli na bardzo przyspieszony rozwój w wielu sektorach. Tutaj na przykład przychodzi mi najbardziej opieka zdrowotna, tak? Jako tutaj badania w laboratorium, wszystko, poszukiwanie nowych rozwiązań może przyjść dużo szybciej niż do tej pory, tak? Czyli sztuczna inteligencja jakby powiększa
zasoby ludzkie, tak? Do tej pory istniały ograniczone zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. W tym momencie wraz z rozwojem sztucznej inteligencji te zasoby ludzkie jakby przyspieszają, czyli idziemy coraz bardziej w kierunku technologii. To daje nam możliwości rozwoju jak najbardziej szybkiego, tak? To jest taki ten świat niematerialny, chmura, moc obliczeniowa, to jest wszystko takie rzeczy, które nie są związane z fizycznym ograniczeniem, czyli tutaj istnieje bardzo szybka ekspansja, może być na świat, bardzo szybki spadek kosztów, a to się wiąże z większą produktywnością, czyli o tym wszystkim tutaj mówimy i te wszystkie sektory się na siebie nachodzą. Więc stoimy u progu ogromnych możliwości i teraz jest tylko fakt, pytanie, czy je każdy z nas wykorzysta, tak? Bo można stać z boku i temu się przyglądać, a co z tą sztuczną inteligencją, co z tą będzie. Zmiana nie będzie z dnia na dzień, zmiana nie będzie z nocy na dzień. Zmiany idą bardzo powoli. Ważne, żebyśmy jakby wyczulili się i wiedzieli, gdzie idą te trendy, tak? I byli na to otwarci i odpowiednio reagowali. I też można inwestować, starać się przewidzieć, które akcje będą miały największą szansę tutaj rozwoju na skutek tych sektorów. Natomiast to jest już taki jakby step 2, tak? Drugi krok. Przewidzimy albo nie przewidzimy, uda się albo nie uda. Inwestowanie w pojedyncze akcje są rozwijane z dużo większym ryzykiem niż inwestowanie w indeks jako całość. Także jeśli zainwestujemy w indeks jako całość, nawet ten najprostszy, czyli cały benchmark giełdy, to siłą rzeczy, jak już pokazałam Państwu, giełda idzie właśnie gdzieś te perełki będą się pojawiać w tym indeksie, czyli siłą, bez nawet naszej ingerencji, nasze pieniądze będą zainwestowane w coraz większej i większej wadze właśnie w te spółki, które są zwycięzcami aktualnych przemian. Czyli naprawdę chciałam Państwa jakby uczulić na to, iż żeby nie tracić czasu w próbę, które są i tak skazane na porażkę, przewidzenie aktualnych problemów, wyniki za ostatni kwartał i tak dalej, tego wszystkiego hałasu, bo stracimy z uwagi, z naszego radaru punkt główny, czyli taki perspektywę, tak? A świat się rozwija, świat idzie do przodu, technologie się na siebie nakładają i warto mieć zainwestowane tam pieniądze, a dzięki ETF-om, tym nowoczesnym instrumentom, można to zrobić naprawdę w bardzo prosty sposób, więc warto się nad tym pochylić i zastanowić, czy jesteśmy na to gotowi, tak? Tutaj dałam stop overthinking. No właśnie, czasami myślenie za dużo nie sprzyja, sądzę, że jest czas na działanie. Mam nadzieję, że do Państwa jakby tutaj posłuży ten materiał, to moje krótkie nagranie dla Państwa jako pewna inspiracja, bo chciałam, żeby tak właśnie posłużył, nie jako gwarancja czegoś i rekomendacja, tylko raczej punkt refleksji i zastanowienia się nad tym, dołożeniem do swoich inwestycji może właśnie cegiełki bardziej pasywnej, wyników średnich, zadowolenia się wynikami średnimi, które same w sobie może nie są jakoś bardzo inspirujące, ale jeśli poznamy sam mechanizm i do czego dołączamy, że dołączamy po prostu do świata, który się rozwija, dołączamy w sposób odważny, bierzemy na siebie ryzyko, że okej, będą korekty, będą BES-y, ja to wszystko wiem, nie jestem w stanie tego przewidzieć, wchodzę w to, to już te średnie wyniki wcale nie są takie średnie. Powiedziałabym raczej, że mało jest ludzi, którzy są w stanie zaakceptować takie właśnie ryzyko. Także do odważnych świat należy. Na giełdzie ma to miejsce jak najbardziej, także jest to prawdą. Jako iż nie jestem w stanie przekazać tutaj całej wiedzy i być może będą Państwo mieli pytania, zapraszam do pobrania ze strony DeepBroker darmowego konta demo. Tutaj prezentuję na platformie, jak można je pobrać, po prostu klikając na demo. Wpisują Państwo imię, pozostawiają e-mail, telefon i będą mieli Państwo dostęp do konta wirtualnego.
Na koncie wirtualnym jest 100 000 wirtualnych dolarów, mogą Państwo sobie poszukać instrumentów, poklikać, a przede wszystkim my możemy do Państwa zadzwonić. Jeśli będą mieli Państwo pytania, z przyjemnością pomożemy, czy to za pomocą rozmowy telefonicznej, taką ad hoc, lub na e-mail pomożemy coś bliżej, jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, lub podeślemy materiały, które już mamy. Także będziemy starać przybliżyć się Państwu wiedzę i edukację odnośnie inwestowania. Jeśli ktoś z Państwa byłby już gotowy do otwarcia konta, można to zrobić wszystko online. Minimalny kapitał początkowy do otwarcia konta jest to 2000 euro. Taka równowartość może być w dolarach i można inwestować u nas. DeepBroker można inwestować tylko spokojnie, bez dźwigni, czyli dostępne są ogromna ilość ETF-ów oraz akcje, czyli inwestowanie spokojne, długoterminowe. Taka jest nasza domena i do tego zapraszamy naszych inwestorów do wzięcia sprawy w swoje ręce, inwestycji w swoje ręce i inwestowania samodzielnie na giełdach globalnych. Dziękuję Państwu serdecznie, pozdrawiam, do widzenia.